drugim odcinku z Dominikany. Spróbuję pierwszy raz w życiu tyrolki rozwieszonej pomiędzy wysokimi wzgórzami. Spróbuję dominikańskiego cygaru na jachcie. Odkryję niesamowity hotel schowany pod wielkimi palmami w środku dżungli, z dala od cywilizacji. Zwiedzę najlepsze plaże regionu Samana. 13-metrowym jachtem przepłynę na słynną plażę Bacardi. Pokażę Wam okolicę haciendy, w której mieszkam. Oraz zrobię krótki yacht tour w trakcie rejsu. To lecimy z tym odcinkiem. Zapinajcie szelki. Wszystkich żeglarskich świrów zapraszam na mój kanał Jachtomania. Zapinaj szelki i zapraszam na ostre bujanie. Pobudka w takim miejscu niezmiennie robi na mnie ogromne wrażenie. Yoga, śniadanko i chill przy basenie z takimi widokami, tego nie da się opisać słowami. Musisz tu naprawdę przylecieć i poczuć, czym naprawdę jest piękno natury w najlepszej odsłonie, jaką dała nam Matka Ziemia. Dzisiaj szykuje się rejs na wyspę Laventado, na którą płynę za jakieś 3 godzinki. I to jest ta wyspa rajska. Wow, jaki zoom fajny. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, bo tam będzie turkusowa woda. I ona jest widoczna z potencjalnego okna mojego mieszkania. Tutaj już motoróweczki do niego płyną, ale ja będę płynął oczywiście katamaranem. W związku z różnicą temperatur trochę się przeziębiłem i musiałem zawitać do lokalnej apteki, w której pani farmaceutka z uśmiechem na ustach poleciła mi leki. Leki na Dominikanie były znacznie tańsze niż w Polsce i bardzo szybko mi pomogły. To jest wanik. Później wybrałem się na ostry, pieszy hiking w dół na najbliższą plażę koło mojej haciendy. Jest to Baja Carnero. Nie jest to obecnie plaża do wylegiwania się dla turystów, lecz mały porcik rybacki. Ale słyszałem od lokalców, że są plany dostosowania tej plaży do turystów i ekologicznych hoteli, które w najbliższym czasie tutaj zaczną powstawać. Koniki uciekły. Uciekłem z La Catedral. Mam tutaj w torbie zapakowane 1 000 000 peso kolumbijskich oraz 2 kg kokainy. Oczywiście też zapasowe 2 kałowy. I właśnie uciekam z La Catedral. Gonią mnie tam, słyszę już, że z psami lecą, ale nie dogonią. Ja tu mam tyle kryjówek, tyle tuneli ukrywanych, że nie mają szans. Także zaraz tą torbę gdzieś zakopię, oznaczę odpowiednie miejsce pod skałą i przybędę tutaj za 2 lata. A oni nie będą mieli za co wsadzić do pierdla. A moim celem jest tutaj ta plaża. Tam czeka już na mnie motorówka z moimi amigos i zabiorą mnie szybko do innego kraju, prawdopodobnie do Panamy. Więc wszystko tu już zaplanowane, nie mają ze mną szans. Oczywiście nie może być mowy o braku przygód na takiej trasie. Spotkałem bardzo fajnego klapka, którego zabiorę chyba do Polski, ale tutaj oni mnie nie złapią. W 30 minutach dotarłem na plażę. Nie jest ona jakaś może spektakularna, ale tutaj już czekają moi amigo w łódce. Zaraz wsiadam do łódki i odpływamy. Udało mi się znaleźć na dnie taką oto rozgwiazdę z kolcami. Od drugiej strony wygląda następująco. Oczywiście nie będę maltretował tego stworzenia i za chwilę wrzucam go do wody, ale chciałem Wam bardzo szybko pokazać, co tutaj można znaleźć. Słyszę już tam tereny policyjne, więc muszę się troszkę bardziej spieszyć. Schodzenie w dół zajęło mi jakieś 45 minut i samo w sobie było atrakcją. Jeśli ktoś lubi piesze wycieczki z widokami, trochę się zmęczyć, spalić kalorie i popodziwiać bujną, egzotyczną roślinność. Chodzenie ponownie do góry było równie przyjemne i zabrało mi około godziny 10 minut. Mały perro, popatrz jaki mały jesteś. Cicho, perro. Się zabłądziło. Takie malutkie. Co oni tu robią? O, ale fajne. Tu woda, tu miejsce, tu pranie robią. Perro szczeka. Tak wygląda prawdziwa Dominikana. Droga powrotna jest dużo gorsza. W dżungli, pod górę, z torbą pełną milionów, z 10 kg, pełno wody. Gwar niesamowity. 10 km w nogach, z góry pod górę. No jeszcze godzina drogi pod górę. I trening siłowy. Kolejna, niewątpliwie jedna z najciekawszych atrakcji na Samanie dla odważnych to tyrolka, ale to nie byle jaka tyrolka. Jest złożona z aż 13 stacji rozciągających się nad tropikalną rzeką pomiędzy najwyższymi wzgórzami Samany. Ten zipline kosztuje około $65 i gwarantuje Ci, że tego przeżycia nigdy nie zapomnisz. 20-minutowy hiking w górę. Masakra. O, a tu na górze jest jeszcze punkcik widokowy. Uwaga, proszę Państwa, jedna tylko z 13 stacji. Jest 13 takich stacji. O,
Ja nigdy nie próbowałem tego typu zabawy na takiej wysokości. Mimo lekkiego strachu byłem absolutnie zachwycony i przerażony jednocześnie. W najwyższym punkcie leciałem na wysokości 110 metrów z prędkością 64 km na godzinę. Panowie z obsługi, oprócz dbania o bezpieczeństwo i pokazywania, jak efektownie można lecieć na linię, byli otwarci również na nagrywanie mnie w trakcie lotu. To była naprawdę zajebista atrakcja i będąc na Samanie nie polecam jej pominąć. You are crazy, really. Dodatkowo w drodze powrotnej ze stacji końcowej przechodzicie przez niesamowicie zagospodarowaną dżunglę. Są tam drewniane, kołyszące się mosty, pnie drzew wbite w dno strumyków, po których można chodzić, tajemnicze jaskinie i mnóstwo ciekawych zakamarków oraz absolutnie genialny hotel wkomponowany w dżunglę w taki sposób, że z lotu ptaka absolutnie nikt go nie zauważy. Jakby ktoś był ciekawy, jak wyglądają toalety w dżungli, to tak i tak. Tu nie ma papieru toaletowego, jest taka konewka do podlewania i też woda nie działa, nie ma wody, towar deficytowy. Mój następny przystanek to jedna z najlepszych restauracji na Samanie po drodze na słynną plażę Rincon. Restauracja o tej samej nazwie, czyli Rincon, oprócz genialnego widoku w oddali na wspaniałą plażę, serwuje bezsprzecznie genialne owoce morza. Po drodze nie omieszkałem też nabyć słynne dominikańskie cygaro. Republika Dominikany to największy producent cygar na świecie, nie Kuba. Warto tutaj podkreślić, że na obecną sytuację wpływ miała rewolucja kubańska z 1953 roku, przez którą duża część tego przemysłu przeniosła się z Kuby. Nie ma jednak co się dziwić, niewątpliwie Dominikana stoi otworem na zewnętrznych inwestorów. Wypożyczonym autem jadę dalej na Playa Rincon, która zapiera dech w piersiach, mimo iż jest już popołudnie, zbliża się zachód słońca i nie widać już turkusu wody. Tu jest plaża Rincon. Pytanie, czy idziemy w lewo, czy w prawo? Ta plaża wielokrotnie pojawiała się w rankingach najpiękniejszych plaż świata, a mimo wszystko jest to nadal dziewiczy zakątek Samany z małą ilością turystów. Ta ogromna plaża na żywo robi kolosalne wrażenie. Co jest wspaniałe. To nawet jak tutaj 100 000 ludzi przyjedzie, to i tak mają miejsce dla siebie. Wieczorem jadę jeszcze na równie spektakularną plażę Las Galeras, która, z tego co słyszałem, charakteryzuje się najbardziej turkosową wodą w okolicy i jest jedną z najpiękniejszych na Karaibach. Mogę ten fakt również potwierdzić, mimo iż słońce już zaszło za wzgórzami. To jest plaża Las Galeras. Dotarłem na nią już trochę przy zachodzie słońca, więc nie masz takiego widoku, ale to jest najbardziej turkusowa woda. Teraz nie będzie tego widać, ale wydaje mi się, że chyba jest najlepszy z tych plaż i bardzo mi się podoba. Te plaże są olbrzymie przede wszystkim, ale jaki jest odpływ. Jaka ciepła woda. To jest zarąbista. Ja już jestem spalony masakrycznie dzisiaj. Jaka ciepła woda. I tu jest podobno w ciągu dnia turkus. To jest jakaś zorganizowana akcja? Kolejny cudowny dzień na Samanie wybrałem się w rejs 44-stopowym jachtem na słynną wyspę Cayo Levantado, nazywaną od wielu lat wyspą Bacardi ze względu na reklamę słynnego rumu, którą tutaj kręcili. Płynę z mariny w Puerto Bahia jednokadłubową żaglówką Sun Odyssey o długości nieco ponad 13 metrów dzięki uprzejmości moich polskich znajomych z Samana Yachts. Będąc na miejscu możecie wyczarterować od nich sam jacht lub jacht ze skipperem. Jeśli żeglujecie, to zróbcie to koniecznie. Samana Yachts, pamiętajcie. Moi drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem z żaglówki jednokadłubowej. Te drzwi się nie domykają, więc zostawię je otwarte. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć też, jak wygląda łazienka na kajucie. Witam Was w odcinku na rejsie jednokadłubową jednostką na Dominikanie. Płyniemy właśnie z tej stolicy Samany, czy miejscowości Samana, na wyspę Playa Sotavento, albo jakoś tak, ale jeżeli będzie inaczej się nazywała, to w przypisie Wam to napiszę. Zapraszam Was na górny pokład. Zobaczymy, jak ta jednostka się zachowuje na morzu. Mamy podnosić żagiel, ale nie ma automatycznego kabelstanu, więc trzeba to robić ręcznie. Ja płynę z lokalnym skipperem w krótką godzinną trasę, pokonując prawie 6 mil morskich, czyli około 11 km. To jest zajebiste. Zaraz będzie pierwsze poczucie prawdziwego żeglowania, bo na razie płyniemy na silniku. Jestem obecnie na Dominikanie, na żaglówce jednokadłubowej. Tutaj płynę na wycieczkę takim prywatnym czarterem. To jest
przepiękna jednokadłubowa łódka, 4 kabinami w środku. Tutaj mamy skipera głównego. Ja jestem jedynie jego pomocą, bardzo owocnie mu pomagam. W tej chwili rozkłada żagiel główny, żeby można było w pełni korzystać z warunków żeglarskich. Ale to jest piękna sprawa. Obrałem kurs 360 stopni na Wenezuelę. Zmieniamy jednak na Wenezuelę. We are going to Venezuela, ok? Jest tu piękne Morze Karaibskie. Tutaj właśnie przelatują latające ryby, które nam wpadają same do łódki, które zaraz będziemy tutaj grillować na naszym jachcie. Właśnie oddalamy się od wybrzeża stolicy Samany, czyli Samana, portu Samana. Wychodzę na zewnątrz. Pamiętamy o zasadzie jednej ręki. Zawsze jedna ręka. Mamy, widzicie, rozwinięte 2 żagle, czyli mainsail, żagiel główny i fok z przodu. Płyniemy w lekkim pochyle, wiatr nie jest szybki, pewnie nie jest duży, jest 4-5 węzłów, ale pochył jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj widzimy wejście do kajut. Tutaj mamy dolny pokładzik, widać przechył. Muszę się tutaj mocno trzymać, ale macie takie lamele, które możecie tutaj złapać, dzięki którym jest dużo wygodniej. Tutaj mamy jedną kajutkę, tutaj jest kuchnia i ona jest specjalnie zawieszona, żeby się tutaj gibała. Dzięki temu można gotować nawet w trakcie rejsu. Mam okienka na zewnątrz, okienko na nasz główny żagiel. Kuchnia, tam jest druga taka sama kajuta, ją zobaczymy, taka sama, a tutaj mamy łazienkę z toaletą. Jest to w pełni wystarczające wyposażenie dla podróży. Przejdźmy teraz do części dziobowej. Przechył jest niezły. Tutaj mamy też kajutkę, jest bardzo gorąco. Dlatego się nie przebywa tutaj w ciągu dnia. No i z tej strony druga taka sama i znowu otwór na główny żagiel. Nasz cel jest tutaj, wyspa Isla Laventado. Rejs zajmie około 50 minut, później będziemy wracać. Taki mamy przechył. Wspaniała sprawa. Ja generalnie testuję nowy mikrofon DJI-a, który kupiłem specjalnie na to, żeby postarać się troszkę rozwinąć ten kanał, bo poprzednie nagrania, pierwsze z Seszeli, od razu stwierdziłem, że nagrywanie ze standardowego mikrofonu telefonowego lub ze słuchawek jest zbyt mało wystarczające, dlatego nabyłem tego typu mikrofon. Mam nadzieję, że poradzi sobie z wiatrem, który tutaj jest. Dlatego taka testowa przebieżka na Dominikanie, 50-minutowy rejs i zobaczymy, czy ten mikrofon zdaje egzamin. Pogoda jest rewelacyjna do żeglowania. Niestety ostatnie 4 dni padało, bo jest okres deszczowy, ale w tej chwili wiatr jest zarąbisty, pogoda, słońce, jak widzicie, rewelacyjna. To jest idealna pogoda do żeglowania. Wiatr nie jest zbyt silny, żagiel nie jest zrefowany, czyli nie jest skrócony do 3/4 długości. Jest na pełnej długości, oznacza to, że wiatr jest idealny dla żeglugi, dla takich amatorów, jakim jestem ja. Usunę się trochę z tego miejsca, bo jest tutaj niebezpiecznie. Pochył mamy dosyć spory. Noga tu, ręka tu. I teraz tak możemy iść. Ło! Zajebiście. No więc moi drodzy parafianie, tak właśnie się żyje na żaglu. Ja nie udaję jakiegoś milionera, to nie jest droga zabawa tak naprawdę. Każdy z Was może tego spróbować. To jest tylko zdobycie patentu żeglarskiego. Wow! No i to jest idealne, moi, które kochamy najbardziej w żeglarstwie. Właśnie o to chodzi. Coś przepięknego. Nie potrzebujecie samochodów, samolotów, żaglówką, katamaranem, każdą jednostką pływającą dopłyniecie wszędzie, gdzie chcecie. No jest pięknie, pogoda jest idealna do żeglowania. Ja myślę, że jest gdzieś około 8-9 węzłów. Płyniemy na pełnym foku, na pełnym głównym żaglu. Mamy przechył jakieś 30 stopni, więc to jest bardzo bezpieczne. Nie widzimy tutaj żadnych żyjątek na razie. To jest dziwne na Morzu Karaibskim, że tych żyjątek w morzu jest bardzo mało. Nie wiem, czy to wynika z negatywnego wpływu rybołówstwa na ten region, czy po prostu w tej zatoce jest tak słabo, albo pora roku, bo jesteśmy w okresie deszczowym, ale ten region, akurat ta zatoka Samana, słynie z tego, że w okresie letnim, czyli okresie suchym, pływa tutaj bardzo dużo wielorybów. Dzisiaj takich nie spotkamy, bo to jest zły okres na to, ale jak chcecie, to możecie przypłynąć tutaj właśnie w takim okresie, czyli w okresie letnim i spróbować poobserwować z Waszej żaglówki, wyczarterowanej oczywiście żaglówki, wieloryby. Mamy teraz fantastyczny przechył. Widzicie, tak naprawdę pozycja pionowa powinna wyglądać tak, a ja stoję w tej chwili w ten sposób. Jest zajebisty wiatr. Myślę, że mógł dochodzić do 10 węzłów nawet i to jest cała kwintesencja żeglowania jednostką jednokadłubową, bo tego nigdy nie doświadczycie na katamaranach, które mają 2 podparcia i które są bardzo stabilne. Żaglówka jest jednokadłubowa i tutaj siła wiatru, która uderza w żagiel, powoduje, że on bardzo mocno walczy tutaj na morzu i to jest wspaniałe. Zapraszam wszystkich tych, którzy mają chorobę morską,
W ten sposób bardzo łatwo jej się pozbędą. Zobaczcie, w tej chwili kierunek wiatru jest z lewej burty, czyli uderza w żagle w tą stronę, a nasza wyspa, nasz cel jest tam. Więc dlaczego my nie płyniemy od razu tu? Jeżeli byśmy płynęli w tą stronę, to nasz statek by się zatrzymał, dlatego że nie miałby tej siły nośnej na żaglach. Dlatego musimy płynąć takim ukosem. Później skręcimy w lewo, wiatr znowu będzie uderzał, tylko będziemy płynąć innym kursem, innym rodzajem wiatru. Dzięki temu dotrzemy tak naprawdę szybciej na tą wyspę, mimo że płyniemy dłuższą drogą na mapie. Tutaj zobaczcie, mamy kabestan. Te kabestany mamy jeden, drugi i on służy do tego, aby zwijać żagiel. Tu się wkłada taką kotwiczkę i dzięki temu można bardzo łatwo, jednoosobowo kręcąc, ściągnąć żagiel w dół, zarówno foka, jak i główny żagiel. W tej chwili tego nie używamy, jest schowana ta rączka. Będzie to potrzebne, kiedy będziemy zwijać żagiel w dół. Tutaj mamy tak zwane hamulce i one służą do tego, żeby zatrzymywać liny. Na linach działają bardzo duże naprężenia. No, żeby utrzymać taki żagiel w górze, który wieje bardzo silny wiatr, jest potrzebna ogromna siła. Tutaj 10 strongmanów, 10 budzianowskich nie dałoby rady, dlatego zastosowane są takie hamulce, które trzymają linę. Jeżeli chcemy zwinąć ten żagiel w górę, za chwilę to zobaczycie, to bierzemy tą linę, nakładamy tutaj na kabestan, później zaczepiamy tutaj w ten sposób, nakładamy tutaj tą korbę, kręcimy korbą, otwieramy hamulec i żagiel nam się chowa do dołu. Jest zaczepiona też lina nie tylko od żagla głównego i od foka, ale również tutaj od tego bomu, którą wspiera jak nie kilkanaście lin. Dlatego nauka żeglowania jest wspaniała, każdego dnia można się nauczyć czegoś nowego. Patrzcie, w tej chwili zmieniamy kierunek, rozwijamy foka lewego, skipper kręci i zwija żagiel, nakłada na kabestan linę i właśnie napręża lewego foka. Dzięki temu zmieniliśmy kierunek i zobaczcie, już płyniemy na wprost naszej wyspy, na wprost naszego celu. W tej chwili założył korbę, napręża foka, fok jest napięty, wiatr może pracować w pełni, jesteśmy przechyleni teraz na lewą burtę i płyniemy już do celu na nowym kursie. W tej chwili ustawiamy się w pozycję neutralną, bo już jesteśmy bardzo blisko brzegu, dlatego skipper ustawił łódź w pozycję neutralną do wiatru, ściąga, tutaj luzuje foka, tutaj nakłada korbę i będzie ściągał główny żagiel. Żagle są już poluzowane, jesteśmy w bezpiecznej pozycji neutralnej do wiatru i ściągamy główny żagiel i ściągamy foka. Widzicie, że fok już jest zwinięty, zrefowany do 3/4. To jest bezpieczna pozycja do płynięcia do portu. Teraz wyluzował główny żagiel, dokręca dalej foka przedniego. Do tego potrzeba bardzo dużo siły, jeżeli się to robi w pojedynkę. Nie jest to, tak jak mówiłem, automatyczny kabestan, więc wszystko robimy ręcznie. Tutaj mamy już wyspę docelową. Fok nam się całkowicie już zwija, wytracamy prędkość, stabilizuje się cała jednostka. Fok mamy już prawie całkowicie zwinięty. W tej chwili zakładam linę od żagla głównego. Lina już jest poluzowana, ściągamy żagiel główny. Jak schowa żagiel główny. Tutaj lina się poluzowała, ściągnął cały żagiel. Mamy już oba żagle ściągnięte. W tej chwili robimy zwrot w prawo. Silnik został włączony i dzięki temu będziemy się poruszać już tylko na silniku bezpiecznie do portu. Jest to rajska wyspa, na której prawdopodobnie dostaliśmy takie informacje, takie tipy, można wypić najlepszą pina coladę na całej Dominikanie, a niektóre głosy mówią, że nawet na całym Morzu Karaibskim. Tutaj na tej wyspie Playa Laventado nie ma żadnej mariny, nie ma żadnego portu, dlatego będziemy za chwilę kotwiczyć. Zobaczycie też proces kotwiczenia tego jachtu. Kotwica oczywiście jest na dziobie, teraz będziemy ją spuszczać, a do plaży dopłyniemy na tak zwanej dingi, czyli na naszym malutkim pontonie, który się ciągnie za nami, co jest również zawsze atrakcją tego wspaniałego życia żaglarskiego. Czyli za chwilę zobaczymy proces kotwiczenia, a później widzimy się na dingi. Rajska plaża Playa Laventado jest oddalona od brzegu Samany jakieś 2 km. Już widać z jachtu, że jest to miejsce warte odwiedzenia dla wszystkich, którzy uwielbiają spędzać czas w sposób bardziej plażowy, relaksacyjny. Plaża Bacardi. Za chwilę tutaj dopłyniemy naszą dingi. Podłączyliśmy już silniki. Woda ma kolor bardziej zielony niż turkusowy. Myślę, że to jest wpływ jakichś tutaj lokalnych klonów, ale rzeczywiście tą wyspę można nazwać rajską, tak jak jest tutaj reklamowana. Mam nadzieję, że sprosta naszym oczekiwaniom. Cudujemy, kotwiczymy dosyć blisko plaży, więc to też jest fajna atrakcja dla bardziej odważnych i szalonych ludzi. Można nawet na brzeg dopłynąć w pław, nie trzeba skakiwać do dingi. Ale to tylko te szalone osoby, nie ja. W tej chwili
rozpoczynamy proces kotwiczenia. No widać idealnie. Jesteśmy bardzo blisko brzegu, bardzo blisko. No, za chwilę zrzucimy kotwicę. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Oznacza to, że głębokość nam na to jeszcze pozwala. Czyli jest bardzo szybkie zejście w głębokość z tej plaży, bo powinno być tutaj co najmniej 5-6 metrów, żeby bezpiecznie zakotwiczyć. Ale ja myślę, że w drogę powrotną ja tutaj wrócę spokojnie w pław, a nie poprzez dingi, bo to też jest fajny element tego sportu, jakim jest żeglarstwo, że można sobie też poćwiczyć aktywnie, popływać zamiast siłowni, zamiast innych sportów, pływanie w pław w Morzu Karaibskim. Wam to też polecam. Wtedy poczujecie, że żyjecie. Tutaj mamy kotwicę i to jest automatyczna kotwica. Tutaj w tym miejscu jest umieszczony pilot do kotwicy i w bardzo łatwy sposób tu się ją wciąga i spuszcza na dół. Nie trzeba robić tego mechanicznie. Caia Laventado. Przepiękna wyspa, rajska wyspa, bardzo mała. Tu jest zaparkowany nasz jachcik, bardzo blisko brzegu. Wyspa jest oczywiście pozytywnie zaskakująca. Dla tych szczególnie, którzy lubią atmosferę ladowania, wypicia pina colady, poleżenia troszkę na leżakach. Ja nie jestem zwolennikiem ciągłego leżenia, ale od czasu do czasu to się przydaje każdemu. Na samej wyspie, oprócz białego piasku, turkusowej wody, palm i pięknych widoków na kontynentalną Dominikanę, nie ma tu zbyt wielu atrakcji. Jest to miejsce do typowego chillowania, plażowania, zjedzenia obiadu, wypicia drinka i zapalenia cygara. Cayo Levantado to zdecydowanie wyspa tylko na jeden dzień, ale oczywiście warta zobaczenia. Nasz dzień na Caia Laventado dobiegł końca. W związku z tym nabieramy się już powolutku na naszą dingi. Co jest przydatne od razu w takich rejsach? Pewnie większość z Was kojarzy takie wodoodporne torby. To jest mega praktyczna rzecz, bardzo pojemna na rejsy. Wrzucacie tam 30 litrów ważnych przedmiotów, elektroniki, takich, które nie mogą się zamoczyć. Dzięki temu zmniejszacie ryzyko, że coś się z tymi rzeczami stanie. My właśnie tutaj z naszym skipperem, który już jest gotowy, wybieramy się na dingi i dingi dopłyniemy naszym jachtem. I w tym miejscu kończę ten intensywny i pełen ciekawych atrakcji odcinek. Samana jest niezwykła, a ciąg dalszy tej przygody zobaczycie w kolejnym odcinku, gdzie wybiorę się w jeszcze jeden żeglarski rejs po okolicy. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.